Odkąd pamiętam, w życiu towarzyszyło mi uczucie braku. Nie wiedziałem, czego mi brakuje, ale czułem się niekompletny. Czułem, jak gdybym tylko stał obok człowieka, którym chciałem, którym miałem być. Bardzo chciałem pozbyć się tej pustki. Zamienić nie wiem na jakiekolwiek wiem. Pomyślałem, że muszę zdobywać, pochłaniać rzeczy, doświadczenia, wrażenia. Że w ten sposób wyrwę się z tej duszącej, ciężkiej ciemności. Myślałem, że gdy wypełnię wszystkie puste przestrzenie, uzyskam spokój. Wszędzie poszukiwałem wrażeń. Próbowałem różnych zawodów, zawsze w lotnictwie. To mi gwarantowało emocje, podniecenie. Napełniałem się, wypełniałem. A jednocześnie czułem, jak gdybym przeciekał. Ktoś lub coś podkradało mi mnie samego. Paradoksalnie pustka była coraz wyraźniejsza. Jednocześnie odczuwałem energię pasji i całkowitą niemoc, aż do poczucia rezygnacji. Pojawiła się frustracja, a ja rozpocząłem proces autodestrukcji. Samochód, praca, zajadanie, internet, praca, zajadanie, samochód, praca i tak dalej, i tak dalej. Wieczorem piwo, albo 2, albo więcej. Pojawiło się pytanie, czy to już jest nauk. Wtedy sobie nie odpowiedziałem. Ale pamiętam, że to niszczyło jak nauk. Im więcej w siebie wpychałem, wlewałem, tym bardziej czułem się pusty. Postanowiłem sięgnąć po medytację. Przecież wiele osób tak robi. Czyli powinno zadziałać. Stworzyłem sobie przestrzeń.
Najpierw w domu. Oddech. Cisza. Czas dla mnie. O mnie. Z zamkniętymi oczami. Ze sobą. Przy sobie. Dalej od zgiełku. Nadchodził spokój. Ale tylko na moment. Po kilku chwilach ciszy przykrywał ciężar tej samej pustki. Zgubiły mnie pycha i pośpiech. Wewnętrzny głos, który starałem się wyłącznie odrzucić, uparcie przekonywał mnie, że potrzebuję wrażeń. Jeszcze więcej. Kto wie, może to właśnie siła tego głosu pchnęła mnie o krok dalej. W świątyni Zen spędziłem 2 tygodnie. Wybrałem odosobnienie. Chciałem sprawdzić, czy czas spędzony w samotności da mi zapomnieć o tym, co na chwilę zostawiłem. Eksperymentowałem. Budziłem się o 4 rano. Celowo tworzyłem sobie więcej czasu, którego niczym nie wypełnię. Cały dzień spędzałem w ciszy. Posiłki były skromne, niemal głodowe. Mój ubiór był prosty, plan dnia jeszcze prostszy. 7 godzin siedzenia, 7 godzin milczenia, 7 godzin bycia. Po tygodniu dorwał mnie zespół odstawienia. Dopadły mnie trupy z szafy, a ja nie miałem dokąd uciec. Nie miałem czym zajeść, zapić lęku. Nie było hałasu, nie było chaosu, w którym mógłbym zniknąć. W głowie nieznośnie męczyła mnie więzienna mantra. Ile do końca? Wystarczy, nie dam rady, wypuśćcie mnie. Ale pozostałem w medytacji, zadając sobie pytania. Ile to właściwie jest 20 minut? Czy to długo, czy krótko? Może to tylko złudzenie? Może minuta to tylko model? Idea, granica. Jeśli boli mnie ciało, to kiedy ono mnie boli? Jeśli czuję lęk, to kiedy go czuję? Jeśli tak bardzo chcę wrócić do tego, co znam, to jak długo trwa ta żądza? Żądza trwa teraz. Tylko teraz. Więc gdy trwa, to jednocześnie już jej nie ma. Nie da się uchwycić ani jej początku, ani jej końca. Każdy impuls, gdy istnieje, znika jednocześnie. Każdy z nich trwa tak krótko, że nie jest możliwe ich opisanie. Bo każda próba trwa dłużej niż moment, który próbuję opisać. Poczułem spokój. Usłyszałem ciszę. Ból i lęk stanęły obok mnie. I one i ja byliśmy zbyt zdziwieni, by siebie nawzajem straszyć. Kilka tygodni później dowiedziałem się o metodzie Wima Hofa. Wystawianie ciała na działanie ekstremalnego zimna wydawało mi się przerażające. Już sama myśl o tym powodowała ból. Ale wtedy przecież już wiedziałem,
że ból trwa tylko w chwilę, która istniejąc, w zasadzie zakończyła już swoje istnienie, by pozwolić narodzić się kolejnym chwilom. Gdy po raz pierwszy spotkałem Wima Hofa, siebie widziałem wyłącznie w roli niepewnego ucznia. Szukałem logiki, która tłumaczyłaby, dlaczego powinienem tam zostać. Im bardziej szukałem, tym bardziej się bałem. Postanowiłem przeczekać. Wtedy Wim zaproponował nam oddychanie. Dotleniony poczułem ogromną ilość energii. Byłem odurzony, jakby pijany. Chciałem skakać, krzyczeć. I wtedy pojawiła się refleksja. Jeśli to zrobię, instruktorzy, którzy prowadzą sesję, zwrócą swoją uwagę na mnie, po to, by o mnie zadbać i żeby zadbać o innych w naszej grupie. Uciszyłem samego siebie, poczułem współczucie dla ludzi wokół. Uświadomiłem sobie, że korzystając z tej energii, mogę zadbać o nich. Dbając o nich, doświadczałem siebie. W tym momencie doświadczyłem jednocześnie siły woli i gotowości poddania się. Poczułem, że teraz mogę się bezpiecznie rozsypać. Walka przestaje się dziać, gdy coś przestaje być wrogiem czegoś. Wtedy pogoń za zwycięstwem ustaje, bo przestaje mieć znaczenie. Gdy uznać, że wszystko, co nas otacza, ma swoje równoważne bieguny, można zapomnieć o potrzebie zdobycia któregokolwiek z nich. Podobnie jest z zimnem. Można przyjąć, że to ekstremum, bolesne, nieprzyjemne, nieprzyjazne. Można też uczynić zimno stanem jednym z milionów. Samo zimno staje się wtedy tylko cząstką całości. Przestaje straszyć. Łatwiej jest je do siebie zaprosić. To nie oznacza, że teraz nie czuję paraliżującego bólu, gdy wchodzę do lodowatej wody. Tylko teraz łatwiej jest mi nie myśleć o zimnie jako o czymś tylko nieprzyjemnym. Dzięki temu tworzę okazję, by zauważyć, że także w zimnie może być coś ważnego, ciekawego, potrzebnego. Podobnie jest z myślami, lękami, pragnieniami, uczuciami. Jako gospodarz każdej z nich mogę i jej doświadczyć, i nią się zaopiekować. To gigantyczny, samopowielający się twór, który istnieje, a jednocześnie stale uzupełnia samego siebie. Powróciłem do pierwotnego, najpierwszego momentu. Do tu i teraz, które poprzedza całość myślenia. Do nie rzeczy czystej i prostej. Do pierwotnej natury. Zamiast napychać się światem, zajadać się nim, wolę milczeć, by swojej naturze dać powiedzieć to, co już wiem, a czego wcześniej nie byłem w stanie usłyszeć. By przyjąć to, co jest mi dane, a nie pędzić za tym, co nie było dla mnie. Zimno pomagało mi to uprościć.
Moja uwaga zawęża się. Wszystko, co na zewnątrz, niknie i przestaje przeszkadzać. Wszystko, co wewnątrz, staje się wyraźniejsze. Obserwuję to z ciekawością. Ale bez oczekiwań, bez oceny. Bez łatwej akceptacji, ale też bez agresywnego odrzucenia. Jestem tam. W tym jednym momencie, który trwa tylko jeden moment. Bez krytyki, bez opinii. Jestem dokładnie tym, czym jestem. To bardzo pierwotne, prymitywne, oczyszczające. Zimno jest prawdziwe. Nie da się go oszukać, nie można się przed nim schować. Woda i ja stajemy się jednością. Oddaję swoje ciepło i przyjmuję jej zimno. Dzięki temu otrzymuję dostęp do wszystkiego, co kryje się między tymi skrajnościami. Trzeba je zaakceptować. Zimno jest czymś, co wszyscy odczuwamy podobnie. Nie tak samo, ale podobnie. Nie ma tu znaczenia wiek, płeć, kolor skóry, traumy, pragnienia. Zimno przypomina mi o mocy we mnie. Bo skoro natura nie jest w stanie mnie przestraszyć, dostałem moc równie silną jak ta natura. To przynosi spokój.
Nie jestem guru. Nie jestem nauczycielem. Na pewno nie jestem mistrzem czegokolwiek, bo nie o to chodzi. Nie wymyśliłem nic nowego. Bo to, o czym opowiedziałem, ludzkość wie od tysięcy lat. Jestem nadal facetem, któremu zdarza się dokonać głupiego wyboru. Porwać emocji. Uznać przemijającą chwilę za coś dłuższego i ważniejszego niż to potrzebne. Jestem facetem, który, gdy czuł, że ma za mało, już wtedy miał wszystko, co potrzeba, by mieć wszystko, czego potrzebuje. Dziś łatwiej jest mi być moim nauczycielem. Dla siebie, a więc dla innych. Dziś łatwiej mi iść moją drogą i dzielić się nią. Nazywam się Won-san, czyli kompletny zen. Tam idę.